Podcast. Podcast? Polcast. Podcast. Rozmowy o kulturze i języku polskim. Dzień dobry. Przy mikrofonie Diana Saniewska. Przed nami kolejna inspirująca rozmowa w Polcaście. Goszczę dziś pana profesora Marka Łazińskiego, językoznawcę, badacza słów, członka Rady Języka Polskiego, współtwórcę Narodowego Korpusu Polszczyzny. Witam, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, od razu zapytam o coś, co nie jest oczywiste dla wielu użytkowników języka polskiego w kraju i pewnie jeszcze mniej oczywiste dla tych, którzy uczą się polskiego za granicą. Chodzi o kwestię powitania. Czy ja mogę pana witać, czy nie powinnam? Jak najbardziej może mnie pani witać, nawet przy najostrzejszym albo najbardziej surowych warunkach użycia tego słowa. Myślę, że są one zbyt surowe. Znaczy, witać to stary polski czasownik, ogólnosłowiański czasownik, który kiedyś był używany raczej przez gospodarza, który witał gościa, albo przez osobę wyżej postawioną, taką, do której należy pierwszy głos w rozmowie. Natomiast to się wszystko zmieniało i sądzę, że ta dyskusja o witaniu i o tym, żeby nie rozpoczynać maili od witam, a już broń Boże, żeby tak maili nie zaczynał student czy studentka pisząc do prowadzącego, że my tej dyskusji poświęcamy trochę za dużo uwagi. Myślę, że problem polega też na tym, że mail mailowi nierówny. Są takie maile, które należy traktować jak kiedyś traktowano listy z pełnymi zasadami grzeczności i są maile, które są, nie wiem, piątym głosem w 10-wątkowej rozmowie i wtedy już trudno oczekiwać takich samych twardych zasad grzeczności. Także nie tylko w tej sytuacji, ale i w wielu innych nie mam nic przeciwko witaniu. Mamy tu więc do czynienia i z poprawnością, i z etykietą językową, i z jakimś wyczuciem językowym. A proszę nam opowiedzieć, czy polski system grzecznościowy różni się od europejskiego? No, nie ma jednego europejskiego systemu grzecznościowego, ale grzeczność językowa polega generalnie na takiej udawanej niebezpośredniości. Jeżeli jesteśmy wobec kogoś grzeczni, to trochę udajemy, że nie angażujemy go w planowane działanie, nie karzemy czy nie wymagamy czegoś od niego, tylko zamiast powiedzieć, że coś chce, grzecznie jest powiedzieć chciałbym, tak jakby to było tylko hipotetyczne. Zamiast poprosić o coś bezpośrednio, to znaczy zrób albo niech pan pani zrobi, mówimy czy mógłby pan. I trochę podobnie jest ze zwrotami wprost do osoby. Nie przypadkiem przestaliśmy mówić ty w sytuacjach dystansowych, no i Europa i cały świat podzielił się tu na kilka wzorów adresatywnych. Najczęstszy i w językach europejskich i w językach całkiem egzotycznych jest taki wzór, że udajemy, że nie mówimy bezpośrednio do jednej osoby, tylko że mówimy do wielu osób. No, mówimy vous po francusku zamiast ty, mówimy we wszystkich językach słowiańskich poza polskim wy czy wi zamiast ty. Polszczyzna jest tu jeszcze inna. Polszczyzna używa trzeciej osoby liczby pojedynczej i do tego takiego tajemniczego słówka pan, pani. Jest to oczywiście efekt tradycji szlacheckiej i tego, że szlachta mówiła do siebie na pan i pani. I rzeczywiście jest tak, że te kraje europejskie, w których się używa trzeciej osoby, a więc Hiszpania, Włochy, Polska, w jakimś stopniu Węgry, tam są dwa wzory adresatywne, to są jednocześnie kraje, w których był duży procentowy udział drobnej szlachty. Nie magnaterii, tylko takiej drobnej szlachty, która wpłynęła na ten system. Podobnie jak po polsku mówi się po francusku, po hiszpańsku, tam jest to ustęp z trzecią osobą, ale polszczyzna jest tu jeszcze bardziej wyjątkowa, bo mało, że mówimy w trzeciej osobie, to też w każdym zdaniu musimy wybrać, czy mówimy do mężczyzny, czy do kobiety i zastosować albo pan, albo pani.
Dla mnie polski zawsze był wyjątkowy, ponieważ dużo w nim jest wyjątków i myślę, że inne języki są do polskiego pod tym względem podobne, ale też pod innymi. I jakbyśmy się zastanowili, jakich krewniaków ma język polski, do jakich jest już podobny, a do jakich się upodabnia. No, oczywiście polszczyzna jest językiem słowiańskim, jest językiem zachodniosłowiańskim. W związku z tym najbliższych krewniaków należy szukać bezpośrednio na południu. To będzie język słowacki, najbliższy polszczyźnie, i język czeski, już troszkę bardziej odrębny, również przez to, że mamy bardzo dużo tych słów, które podobnie brzmią, a co innego znaczą, fałszywych przyjaciół w stosunku do języka czeskiego. Język ukraiński, z którym mamy ostatnio kontakt, mamy wielu gości z Ukrainy, którzy w większości nauczyli się polskiego znakomicie, i to, że tak się go nauczyli, świadczy po pierwsze o tym, że to może nie jest najtrudniejszy język świata, co lubimy z dumą podkreślać, ale również, że jest do ukraińskiego w dużym stopniu podobny, choć ukraiński jest też podobny do rosyjskiego i do białoruskiego, bo to język wschodniosłowiański. Powiedział pan o tym przekonaniu, że polski jest trudny, to ja zapytam przewrotnie. Co może sprawić, że polski jednak okaże się łatwy? No, oczywiście praktyka i oczywiście czytanie, słuchanie i rozmowa. Poza tym są pewne tendencje w języku polskim, które też go trochę ułatwiają, ale nie mogę powiedzieć, żeby to były tendencje, które już nam zupełnie uprościły gramatykę. To jest tendencja do powstawania konstrukcji analitycznych, czyli generalnie takich, w których o jakiejś cesze, o jakimś znaczeniu informuje nie doklejenie końcówki na stałe do wyrazu, co jest typowe dla języków fleksyjnych, tylko rozbicie tej informacji na dwie jednostki. Tak? Analityczny jest w języku polskim czas przyszły od czasowników niedokonanych, bo mówimy będę pisać albo pisał, albo pisała. No i tak się składa, że widzimy w perspektywie 150 czy 100 lat, że polszczyzna trochę się analityzuje. Na przykład 100 lat temu było dużo więcej syntetycznych przymiotników w stopniu wyższym. Można było powiedzieć udańszy, a nie tylko bardziej udany, i to nawet imię słów. Ale tego typu konstrukcje były znacznie częstsze. Konstrukcji z bardziej było po prostu dużo mniej 100 lat temu. Inny przykład to, co obserwujemy w ostatnich latach. Dość często zamieniamy przypadki gramatyczne, syntetyczne na przypadki z przyimkami. Dzisiaj pomoc jest dla, albo mamy mnóstwo konstrukcji nie zawsze poprawnych, typu dedykowany dla i tak dalej, i tak dalej. To dla nam się wciska podobnie, jak ono jest po angielskim. To wszystko, jak angielskie for. To wszystko jest przykład analityzacji. Zresztą również to, co się stało z rodzajem w wieku XX, w pierwszej połowie wieku XX, czyli ograniczenie feminatywów i przejście na konstrukcję typu nasza minister albo nasza profesor tam zdecydowała czy zaproponowała, to też był przykład wzrostu czy też rozpowszechnienia konstrukcji analitycznych. Im więcej takich konstrukcji analitycznych będzie, tym mniej się będzie trzeba uczyć poszczególnych końcówek, przyrostków, tym łatwiej będzie wszystko powiedzieć. Natomiast nie chcę absolutnie stwierdzić, że to jest kierunek nieodwołalny. Akurat to, co się dzieje z feminatywami, zdajemy sobie sprawę, że tendencja jest tu odwrotna, ale jak się spojrzy na polszczyznę w ogóle, to ona dąży do analityzmu bardziej niż dążyła do niego 150 lat temu. A zatrzymajmy się jeszcze przy tych problematycznych kwestiach. Mamy w polszczyźnie skrzydlate słowa. Co to znaczy, że słowa są skrzydlate? Skąd te skrzydła? Skrzydlate słowa to takie, które przemieszczają się, czyli latają. Same skrzydlate słowa, oprócz tego, że są pewnym idiomem,
są też cytatem z Iliady. Dlatego skrzydlate słowa to nie jest idiom polski, tylko jest w bardzo wielu językach europejskich. To jest cytat bezpośredni z Iliady, natomiast dzisiaj oznacza to oczywiście jakiś cytat, jakiś idiom, którego nie można zrozumieć wprost przez dodanie składników tej konstrukcji. Zwykle jest to jakiś idiom albo jakieś przysłowie jednak lokalizowane, albo z autorem, albo. Nie ma ścisłej granicy między idiomem, przysłowiem, związkiem frazeologicznym rozbudowanym i skrzydlatymi słowami. To są terminy, których granice się zacierają. Zwykle mówimy skrzydlate słowa, jeżeli to ma oparcie, czy też ma źródło w jakichś tekstach kultury, w jakichś tekstach literackich. A to powiedzmy w takim razie, kim jest Matka Polka? Matka Polka jest polskim frazeologizmem, polskimi skrzydlatymi słowami. Oczywiście to jest nawiązanie do wiersza Mickiewicza do Matki Polki i to jest matka bohaterka, matka, która wychowuje synów na żołnierzy. O córkach nic się przy Matce Polce nie mówi w naszej tradycji. Matka Polka funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Nie wiem, czy jest jeszcze, ale w Łodzi i to jeszcze w latach 80., jeszcze w PRL-u powstawał to Centrum Zdrowia Matki Polki. Nie wiem, czy ono jeszcze się tak nazywa, ale to świadczy o tym, że ten cytat z Mickiewicza był wspólny dla Polaków, nawet podzielonych tak, za PRL-u między władzą a społeczeństwem. Ale też zwróćmy uwagę, że Matka Polka to jest jednocześnie takie połączenie wyrazu matka i wyrazu Polka. Ktoś mi mówił, nie znam hebrajskiego, ale podobno w języku hebrajskim matka Polka, albo inaczej tłumacząc polska matka, oznacza matkę nadopiekuńczą, bez perspektywy tradycji Żydów, którzy wyjechali z środkowej Europy i widzieli, jak Polki wychowują dzieci, uznawali to za wychowanie nadopiekuńcze. Także trzeba uważać, że ten sam cytat niedokładnie to samo znaczy dla wszystkich, albo że wybieramy różne symbole. Dla większości języków i kultur, jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jest obiektem sporu, powodem sporu, to odwołujemy się do mitologii i mówimy, że to jest jabłko niezgody, a to nawiązuje oczywiście do Iliady i Homera. Ale po polsku i po angielsku jest sytuacja znacznie mniej mitologiczna i bardziej brutalna. Mamy kość niezgody i gryzące się psy. Są różne źródła takich metafor. Te przykłady pokazują nam, że słowa, nie tylko te skrzydlate, ale też zwykłe, codzienne, potoczne, odzwierciedlają specyfikę kultury, w której funkcjonują. Jakimi słowami kluczami dałoby się opisać kulturę polską? Czy do czytania polskiej kultury można wykorzystać Narodowy Korpus Polszczyzny, a może mamy jeszcze inne narzędzia? Narodowy Korpus Języka Polskiego to jest zbiór tekstów odpowiednio zrównoważony według tego, w jakim stopniu przyjmujemy teksty, tak, mówione i pisane różnych gatunków. To nie jest tak, że jego lista frekwencyjna automatycznie da nam pojęcia najczęstsze, ale oczywiście porównanie list frekwencyjnych, nie wiem, prasy czy jakichś dyskusji różnych języków prowadzi nas do tego, które pojęcia są dla danej kultury istotniejsze. Do tego samego prowadzą nas badania ankietowe, takie badania porównujące właśnie pojęcia najważniejsze, pojęcia i słowa najważniejsze dla narodów sąsiednich były prowadzone już od lat. No i nikogo nie zdziwi, że jak się porównuje takie listy słów kluczowych w badaniach studentek polskich, niemieckich, rosyjskich, to są badania sprzed 20 lat, więc myślę o tych językach, to w polszczyźnie na pierwsze miejsce wysuwa się ta wolność, tak? Która gdzie indziej nie funkcjonuje.
Ale czy to odzwierciedla nasz codzienny pogląd na świat? Nie wiem. Być może odzwierciedla to wychowanie, edukację szkolną, lektury, które przeczytaliśmy i później są te nasze wybory tego słowa, które są najważniejsze. A mamy jeszcze słowa roku. Mamy słowa roku. Słowami roku 2025 zostały rzeczowniki Dron i Kosmos. To był plebiscyt Uniwersytetu Warszawskiego. Podobne plebiscyty odbywają się w bardzo wielu krajach. Te plebiscyty albo odbywają się internetowo i bierze w nich udział po prostu społeczność. Zwykle to nie są dziesiątki tysięcy, tylko raczej tysiące głosów, nie tylko w Polsce. Albo słowa roku wybiera jakaś kapituła złożona z językoznawców, dziennikarzy, ludzi pióra. I jeśli spojrzeć na słowa roku 2025 w Europie, tak się składa, że ja to śledzę trochę przy okazji organizacji naszego plebiscytu uniwersyteckiego, to można powiedzieć, że w Europie wśród słów roku dochodziły do głosu dyskusje o kondycji kultury czy kondycji komunikacji w dobie mediów społecznościowych i internetu, bo pojawiały się takie słowa w najbardziej znanym plebiscycie słowników oksfordzkich, Oxford University Press, wygrało wyrażenie rage bait, czyli taka zachęta do gniewu, do nienawiści. Pojawiały się inne słowa związane właśnie z niebezpieczeństwami takiej automatycznej komunikacji w ramach naszych baniek w mediach społecznościowych, ale też to ciekawe i tego nie było w polskim plebiscycie. W wielu plebiscytach wygrywało, ale było na podium słowo cło. Nie muszę tłumaczyć dlaczego, ale to było słowo, które pojawiło się w roku 2025. Znaczy nie pojawiło się, znamy je od bardzo wielu lat w różnych językach, ale jego frekwencja względna, czyli częstość w prasie, rzecz jasna, wzrosła bardzo wyraźnie. Czyli te słowa są uwarunkowane bardzo mocno tym, co się dzieje na świecie. I my to w języku po prostu odbijamy. Tak. Panie profesorze, mamy słowa, rozmawiamy dziś o słowach. Pan jest badaczem słów, to jest przepiękne sformułowanie. Z wcześniejszej rozmowy z panem wiem, że są pewne tajemnice w słowie kobieta, które nie są tak oczywiste. One mnie bardzo zainspirowały i chciałabym, żeby pan się może podzielił z naszymi słuchaczami. Co jest takiego tajemniczego w kobiecie? Ojej, zacznę od tego, że o słowie kobieta pisało już wielu autorów. Zazwyczaj wiedzę o słowie kobieta czerpiemy z słownika etymologicznego Brücknera. Brückner był bardzo zasłużonym filologiem i zrobił bardzo dużo dobrego dla polskiej kultury, ale też trzeba powiedzieć, że to, co robił zwykle szybko i nie prowadził długoletnich badań. Otóż Brückner napisał, że słowo kobieta to było słowo prawie obelżywe, że ma związek z kobem, czyli stajnią albo chlewem, no i że jest to słowo, które się pojawiło w polszczyźnie dopiero w XV-XVI wieku, a pierwszy raz w tekstach literackich jest notowane w takiej, można powiedzieć, komedii Marcina Bielskiego, Sejm niewieści. Słowo kobieta rzeczywiście jest tajemnicze z dwóch względów. Po pierwsze, nie ma go w żadnym innym języku słowiańskim. Absolutnie żadnym. Ani sąsiednim, ani innym. Po drugie, zaszedł tu proces odwrotny od tego, co się zwykle dzieje z nazwami płci żeńskiej w różnych językach. Otóż tak się składa, że w różnych językach nazwy płci żeńskiej, które kiedyś były neutralne, stopniowo stają się coraz gorsze i trzeba je zamienić na inne. Tak było z niemieckim Weib, tak?
Goethe pisał w Faustie das ewig weibliche, wiecznie niewieście. No dzisiaj Weib to baba po niemiecku mniej więcej i trzeba mówić Frau, a nie Weib. Trochę podobna taka można powiedzieć derogacja, czyli obniżenie oceny widzimy w angielskim mistress. Trochę podobne widzimy w polskim słowie dziewka, od którego pochodzi wulgarne dziwka. Kiedyś to była przecież tylko dziewczyna. Nic większego. I na tym tle słowo kobieta, które kiedyś było jednak negatywne, moim zdaniem nie aż obelżywe w sensie takim seksualnym, ale jednak negatywne. Mniej więcej w wieku XIX, tu jest duża zasługa polskich romantyków, Kobieto Puchumarny i wszystko inne, weszła na salony i stała się słowem identyfikującym. Więc niezależnie od tego, że w przedstawieniu kobiety w polszczyźnie i w przedstawieniu płci żeńskiej i w systemie rodzajowym jest o czym dyskutować i nie wszystko nas zadowala, to muszę powiedzieć, że akurat ten proces w polszczyźnie trochę przeczy naturalnym tendencjom do tego, że nazwy płci żeńskiej stopniowo stają się coraz gorsze. Można powiedzieć, że prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy słowo kobieta jest użyte rzeczywiście neutralnie, to wtedy, kiedy ktoś tak mówi o sobie. Telimena tak mówi o sobie do hrabiego, jak hrabia zaczyna jakieś astronomiczne wywody. Mówi, nie jestem planetą, ja jestem kobietą, tak mniej więcej. I to jest jedno z pierwszych tego typu wystąpień. Wbrew pozorom to, co mówi Krasicki, od razu dodam, że my rządzimy światem, a nami kobiety. Czasami mówi się, że to jest dowód tego, że już pod koniec XVIII wieku to słowo było w pełni neutralne. Nie. Trzeba sobie ten cytat doczytać do końca, tam płeć zdradliwa i tak dalej, żeby zobaczyć, że to jeszcze nie było takie neutralne. To fascynujące, co możemy z pojedynczego wyrazu wyczytać. A ponieważ zmierzamy już ku końcowi naszej rozmowy, to pytanie od osób słuchających nas za granicą. Pozwolę sobie przeczytać tak, jak zostało zadane. Jakie są turkizmy w polszczyźnie i polonizmy w języku tureckim? Na temat polonizmów w języku tureckim nie powiem wiele. Wiem, że w języku tureckim jest trochę slawizmów, ale które zeszły bezpośrednio z polszczyzny, tego nie wiem. Na przykład turecka nazwa wiśni to wiszne i to jest prawdopodobnie import, nie odwrotnie. Natomiast odwrotnie też bywa. Oczywiście turkizmy kojarzą nam się z tym, z czym dzisiaj kojarzymy Turcję, czyli wszystkim z kebabem znanym w Niemczech, denerem. No kebab to wbrew pozorom słowo arabskie, a można się o tym przekonać choćby przez to, że ma w sobie samogłoskę tylną i przednią obok siebie e i a. To się w prawdziwych słowach tureckich raczej nie zdarza. Kebab znaczy tyle, co pieczone, tak? To nie oznacza nazwy tego mięsa. Natomiast są starsze turkizmy w języku polskim, z których nie do końca zdajemy sobie sprawę. Torba jest tureckim wyrazem, towar jest tureckim wyrazem. Oczywiście tureckie wyrazy mamy też w wojskowości, w nazwach strojów. Część tureckich wyrazów przeszła do nas, czy weszła do nas przez język ruski. Najpierw jeszcze wspólnoruski, później już można go nazwać ukraińskim. Wyraz bohater ma pochodzenie tureckie. To tyle, co jestem w stanie powiedzieć w tej chwili. Jeśli nie byliście przekonani o wyjątkowości polszczyzny po wysłuchaniu tej rozmowy, na pewno dostrzegacie w polskim osobliwości, które was urzekają. Podobnie jak około 10 000 osób, które uczą się tego języka na całym świecie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za frapującą rozmowę. Dziękuję bardzo. A was, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, zapraszam do kolejnego podcastu. Do usłyszenia. W nadchodzącym tygodniu Michał Citko i jego gościni Iza Jach spróbują spojrzeć na język polski bez cenzury. Już nie możemy się doczekać, co z tego wyniknie. Podcast w ramach projektu Polski między językami realizowany jest na Uniwersytecie w Białymstoku ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.